Jak namalować drewno? Odcinek pierwszy, technika najprostsza. Jeżeli chcecie, żeby coś imitowało drewno, to w tym odcinku pokażę Wam, jak to osiągnąć najprostszą metodą. Wybieracie dwa kolory farby, wystarczą dwa, lepiej nie przedobrzyć. Trzecim kolorem jest kolor tła, w tym wypadku farba biała. Niezbędny także będzie pędzel szczecinowy. HDF pomalowałam białą farbą akrylową i zaznaczyłam deski. A teraz, żeby namalować deskę, wystarczy wykorzystać technikę suchego pędzla. Nabieracie odrobinę farby na pędzel, a następnie wycieracie go o talerzyk albo o kartkę. I tą odrobiną farby, tak zwanym suchym pędzlem, dopiero zaczynacie malować deski. Jeżeli farby nabrało się za dużo, możecie ją wytrzeć na przykład o ręcznik papierowy. Jeżeli deska ma wyjść naturalnie, to pędzlem zawsze ciągniecie w jedną stronę, w kierunku, w którym według Waszego założenia układają się słoje. Jeżeli zmienicie kierunek pociągnięć, to Wasza deska przestanie wyglądać jak deska. A moja deska nie ma być bardzo ciemna, więc przestaję malować szarym, a zaczynam turkusowym. Do turkusu dodaję trochę szarości, odrobinę białego i mogę znowu malować dokładnie w ten sam sposób. Takich warstw możecie nałożyć kilka, zależnie od tego, jaki kolor chcecie ostatecznie uzyskać. Jeżeli uznacie, że deska wyszła Wam za ciemna, to nic straconego. Wystarczy dołożyć następną warstwę białej farby i na pewno będzie pięknie. A ja dodałam odrobinę białego, aby zmiękczyć, czyli osłabić już położone kolory. Kilka położonych warstw zawsze wygląda świetnie, więc jeżeli macie ochotę się pobawić tą techniką, to zapraszam. Efekt ostateczny może być rewelacyjny. Fajnym pomysłem na koniec, ale ja go nie zastosowałam, bo nie miałam takiej potrzeby, jest przeciągnięcie naszej powierzchni papierem ściernym. Delikatny papier wygładza kolorystykę, no i oczywiście wygładza samą deskę. A teraz namaluję przerwę między deskami. Praktycznie nie poszerzam palety kolorów, którą stosowałam. Po prostu przyda mi się bardzo ciemny szary albo czarny, bo w wypadku tego filmu chciałabym, żeby praca wyszła kontrastowo i żeby wszystko było bardzo dobrze widoczne. Cieniutkim pędzelkiem, niteczką maluję podziały desek. Jeżeli deski mają być stare, nadgryzione zębem czasu, to te podziały wcale nie muszą być równe. A ja się nawet ekstra staram, żeby one wyglądały źle. Zazwyczaj takie stare deski mają uszczerbione brzegi oraz rogi. I oczywiście to także warto domalować. Cieniutką niteczką takie szczerby maluje się niewygodnie. Wychodzą nierówno, powiedziałabym, że po swojemu, a nie tak jak ja bym chciała. I uważam, że to jest ok, bo takie życiowe szczerby nigdy nie wyglądają tak, jak byśmy chcieli, tylko tak, jak się po prostu nam zrobią. Gdy deski są już namalowane, trzeba zrobić lekkie cieniowanie. Kto potrafi, robi pędzelkiem skośnym, a kto nie potrafi albo chce spróbować, to zapraszam do wykorzystania pędzelka szczecinowego. Ten pędzelek jest króciutki, bardzo twardy i pozwala wykorzystać do cieniowania technikę suchego pędzla. To jest naprawdę super i nie da się tego spierniczyć. Jedyna zasada to nabieraj tak mało farby, jak to tylko możliwe. Następnie tą małą ilość farby wycieramy gdzieś na boku i dopiero wtedy malujemy nasze deski. Jak widzicie, ja przyciemniam wszystkie boki, okolice szpar między deskami i jeszcze randomowo coś tam na środku. A gotowe deski prezentują się tak. A na koniec krótka inspiracja, co z takimi dechami można zrobić. Po pierwsze odbiłam szablon, następnie całą deskę delikatnie pochlapałam białą farbą akrylową. Dodałam obrazek z kwiatkiem, rameczkę oraz kokardkę i dokleiłam imitację gwoździ. Żeby to wszystko do siebie pasowało, rzeczy doklejone dostają lekkie cieniowanie, czyli naturalne przybrudzenie. I gotowe, a praca z malowanymi deskami prezentuje się tak. Mam nadzieję, że tak jak ja tej techniki będziecie używać bardzo często. Jak zwykle pełną listę artykułów, które użyłam w filmie, znajdziecie w jego opisie, czyli na dole. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.